Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokię 5110, która została wyprodukowana w 1998 roku. Tutaj oczywiście pokażę Wam tylko demontaż i montaż tego telefoniku oraz tutaj jak ona wygląda wizualnie, no i bateria oczywiście. Tu zobaczmy, widzimy otwory na głośniczek od rozmów. Obok nich widzimy włączanie i wyłączanie naszego telefoniku. Tutaj na bocznej ściance widzimy otwory na głośniczek główny w tym telefoniku. Na tyle widzimy, znajduje się wygrawerowany napis marki Nokia. Tu jest takie kółeczko, pod nim jest pewnie antenka zasięgowa. Antenka zasięgowa w tym telefonie jest tutaj niestety niewymienna tak w prosty sposób, żeby ją odkręcić. Niestety nie jest tak tutaj fajnie, łatwo. I na samym dole zobaczymy jakieś jeszcze tutaj złącza, ładowania samochodowe i inne jakieś. Tutaj zobaczcie. Jeszcze zobaczymy, jak widać tutaj na samym dole telefonik był tutaj z plusa. Zobaczymy sobie teraz pod baterią, jak to wszystko wygląda, podstawowe informacje. Tutaj widzimy bateria została wyprodukowana w Czechach. Tutaj pod nalepką e-mail zobaczymy Nokia 5110 i została wyprodukowana w Niemczech. Akurat w tym modelu, ten właśnie model produkowany był widać w Niemczech. No chyba, że to jest model nieoryginalny, no ale pewnie jest oryginalny. No kto by podrobił takie stare Nokie. No i tak to wygląda. Tutaj jeśli chodzi o kartę SIM, tutaj fajna zapinka. Odłączamy. Teraz zabierzemy się do demontażu i montażu tego telefoniku. Ściągamy tylną klapkę wraz z naszą baterią. Teraz zobaczcie, tu są 4 śrubeczki, tu jest jedna, druga, trzecia i tu czwarta. One są tego samego rozmiaru, tutaj szerokości i długości, więc to nie będzie problemu później z przykręceniem tych śrubek, no i oczywiście z pomyleniem, ale odłóż się wszystkie na bok w jednym miejscu. Tu jest jedna. Wysypujemy, odkładamy na bok, tutaj w odpowiednie miejsce. No i teraz podwadzamy naszą tutaj przednią budowę. To nie jest tak bardzo łatwo jak w innych. Na przykład Motorola, że same się rozchodzą, to trzeba już troszkę podwadzić naszą budowę dość mocno z jednej i tutaj z drugiej strony. Po całej długości sobie jedziemy. O, jak widzicie, już wszystko tutaj się rozłączyło. Tu nasz przedni panel. Tu nie widzimy nic, tylko mamy nakładkę klawiaturki. Możemy sobie teraz w tym miejscu już w momencie wymienić. Tu jest taka osłonka naszej płyty głównej. No i widzimy tutaj również nasz głośnik od rozmów. Teraz sobie już możemy go wymienić w bardzo prosty sposób. Następnie widzimy już płytę główną. Tu są dwie śrubeczki. Odkręcamy sobie je. Są to śrubeczki innego rozmiaru oczywiście jak poprzednie, więc sobie odkładamy w inne miejsce. Podwadzamy sobie tą płytę główną tutaj. Tu widzicie pod nią mamy jeszcze mikrofonik w tym miejscu. Tu jeśli chodzi o wyświetlacz, sprawdzimy sobie, czy możemy go wymienić. Podwadzamy tutaj z wszystkich stron. Tu jest jedna blokada, druga. Aha, tu odłączamy od tej rampy całej. Ale spróbujemy sobie wymienić nasz tutaj wyświetlacz. Tu widzicie, jest jedna blokada, druga, trzecia i czwarta. Tu sobie podwodzimy je. No i spróbujemy, zobaczymy, czy nasz wyświetlacz w tym telefoniku, w tej Nokii jest wymienny w prosty sposób. Tak, bardzo prosty sposób wymienny. Tutaj wystarczy podwadzić. No już możemy go w tym momencie wymienić na inny. Tutaj są styki, które tutaj łączą naszą płytę główną. Tutaj bardzo prosto możemy sobie wymienić nasz wyświetlacz w tej Nokii.
No i zobaczcie tą pierwszą płytę, to nie ma nic nadzwyczajnego, taka płaska, tutaj płyta bez praktycznie żadnych elementów. A tu widzimy już drugą płytę, która już ma dość sporo elementów i tu ma jedną śrubeczkę w tym miejscu, więc sobie ją odkręcimy i podwadzimy naszą płytę. Tu sobie teraz zobaczymy pod tą płytą naszą główną. Ciekawa bateryjka, która zapamiętuje oczywiście nasze tutaj pewne rzeczy, kiedy nasz telefon tutaj padnie. Ja nie sądziłem, że wcześniej były te bateryjki, ale widzimy, że jest już. Tutaj sobie obejrzymy naszą płytę główną i jak ona wygląda. Tutaj dość sporo elementów na tej płycie głównej. No i druga strona. Widzimy Intel, znana marka. Tutaj druga strona naszej płyty, Tajwan. No i tak wygląda Nokia 5110 z 1998 roku. Telefon posiada już 22 lata. I teraz zakładamy wszystko z powrotem w odwrotnej kolejności. Zakładamy naszą płytę. Tutaj wkręcamy jedną śrubeczkę. Teraz mocujemy nasz wyświetlacz tutaj w bardzo prosty sposób. Tutaj nasze blokady, wszystkie 4. Jeśli już mamy, to teraz mocujemy naszą płytkę na naszej ramce. Tu jest, widzicie, bolec jeden, który weszedł mi tutaj w to miejsce. Tu przemocujemy bardziej w ramkę. I jak już jest, teraz mocujemy, nakładamy z powrotem na swoje miejsce. Aha, tu musimy sobie natrafić na odpowiednie bolce. Tu widzimy bolec, tu jest w tym miejscu, tu jest w tym miejscu i tu są te otwory na te bolce. Więc sobie tutaj musimy natrafić. Jak sobie już natrafimy, to możemy śmiało tutaj przykręcać dwie śrubeczki. Tu jedna, tutaj druga. I tutaj druga. Zobaczcie sobie pod tym filmem. Hej.